Siema, w tym odcinku pokażę Wam od początku do końca, jak robię sesję szarego M2 Rafała, ale zanim przejdziemy do konkretów, najpierw kilka pytań do właściciela tego auta. Rafał, słuchaj, dlaczego M2? Wiesz co, od początku nie podobały mi się BMW, jak widać właśnie. Najpierw jakieś 2 lata przed tym, jak zacząłem w ogóle rozglądać się za M2, przejechałem się M3. Mega mi się spodobało, jak ona jeździ i stwierdziłem, że jeżeli chodzi o taką kompletną paczkę dla kierowcy, gdzie auto jest jednocześnie praktyczne i szybkie, naprawdę szybkie, a przy tym w dalszym ciągu wygodne, w dalszym ciągu fajnie wykończone, to M3 jest absolutnie najlepszą opcją. A M2 jakoś tak spisałem na straty, bo to tam mniejszy model, nie taki fajny. 2 lata później przejechałem się M2 i tydzień później kupiłem. Stwierdziłem, że to jest absolutnie wszystko, co bym chciał w aucie. Auto, które prowadzi się bardzo podobnie do M3, M4, natomiast przez krótszy rozstaw osi trochę lepiej się nim można pobawić. W dalszym ciągu jest bardzo praktyczne, w dalszym ciągu ma całkiem spory bagażnik z tyłu, bez problemu się za sobą czyli mieszczę. i do miasta, i na trasę jak najbardziej się nadaje. Tak, jest bardzo wygodne, a jednocześnie bardzo szybkie i naprawdę jeżeli się używa auta na przełęczach, czy wypadnie się raz na jakiś czas na tor, jak ja robię często, no to naprawdę jest super. No tak, i powiedz, bo wiadomo, ten model jest dość kontrowersyjny, od razu Ci się spodobał, bo ten przód taki, no musi się opatrzyć, zresztą na żywo i tak wygląda dużo lepiej niż na zdjęciach. No jak do tego podszedłeś? To była miłość od pierwszego wejrzenia, czy musiałeś gdzieś dojrzeć do tego? Przyznam szczerze, że na początku mi się bardzo nie podobało, natomiast dla mnie wygląd i wnętrze samochodu nie mają aż tak dużego znaczenia. Największe znaczenie ma to, jak się prowadzi. W związku z czym po tym, jak się przejechałem, to nagle zaczął mi się podobać. Nagle stwierdziłem, że w sumie to wszystko tutaj ładnie pasuje, jest proporcjonalne, bardzo muskularnie wygląda. Tak, a zwłaszcza jak później zobaczyłem, mam wrażenie, że BMW zawsze tak robi, że zdjęcia prasowe celowo są tragiczne. I dopiero później, jak zobaczyłem, jak to auto wygląda na zdjęciach zrobionych już mojego auta i przez inne osoby, to auto nagle dużo lepiej wygląda niż na prasówkach, w związku z czym troszkę się opatrzyło. No tak. I słuchaj, bo wiem, że prowadzisz Instagrama. Czy spotkałeś się z jakimś hejtem, czy jakie ogólnie było przyjęcie, jak ludzie się dowiedzieli, jakie masz nowe auto? Generalnie tak, no spotkałem się z odrobinką hejtu, natomiast ja wychodzę z założenia, że każdy hejt, jaki się pojawia, każde komentarze negatywne, tak naprawdę w dalszym ciągu zaangażowanie. Tak buduje statystyki, więc nie trzeba się nimi przejmować. No i najważniejsze to nie za bardzo brać je do siebie. Ja wiem, że mi się ten samochód podoba. Ja wiem, że naprawdę jest się czym pochwalić. Poza tym, jeżeli Ci się nim dobrze jeździ, no to jest chyba i tak najważniejsze w tym wszystkim. A to, że komuś się nie podoba, albo że ktoś chce mnie zwyzywać, bo jestem za młody, czy akurat lakier uważają, że jest brzydki, to ich sprawa. Mam nadzieję, że ich dzień w dalszym ciągu będzie szedł tak źle, jak szedł wcześniej, przed napisaniem tego komentarza, a mój idzie świetnie. Dokładnie i oby tak dalej. No a widać, że jeździsz tym autem trochę, bo parę kilometrów już nabyłeś, mimo że auto kupiłeś całkiem niedawno. Tak, no to chyba... auto ma 3 miesiące, mam tak. przejechane 13 000 kilometrów. No to... Co z jednej strony nie jest tak dużo wcale, są ludzie, którzy jeżdżą dużo więcej, ale jak na używanie M2 to całkiem sporo. Ledwo co wróciłem z Rumunii. No tak, czyli nie stoi w garażu. Nie. Jeździ codziennie. Codziennie i dość sporo. Jak to zwykle ciekawy internetowy temat, spalanie. Nie jest źle. Na trasie, jeżeli jedzie się bardzo spokojnie, można zejść do 6, co jest niesamowitym wynikiem i aż nie dowierzaliśmy, jak się zatrzymaliśmy z tatą na stacji benzynowej, bo stwierdziliśmy, że chyba coś nie tak, chyba za wcześnie odbył Coś się popsuło. Tak. No tak. Jadąc tak normalnie po mieście jest koło 11-12, więc też nie jest źle. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaką kto ma nogę i jak mocno depcze, bo jeżdżąc z kolei agresywnie można spokojnie przebić 20, 30 i 40 litrów jak trzeba. Natomiast w praktyce myślę, że tak około 12-11 jest realne spalanie po mieście. No to i tak super mieszanym. średnia. Tak, wcześniej jeździłem hybrydą, mocniejszą hybrydą, ale hybrydą. Miałem prawie takie samo, więc nie narzekam. To chyba bardziej kwestia Wrocławia i tego, jakie korki mamy. I planujesz jakieś modyfikacje, czy auto zostaje w takiej postaci, jak jest? Jeżeli chodzi o sam sobie samochód, to myślę, że mechanicznie na razie nie będę go ruszał. Auto ma 5-letnią gwarancję. I mi osobiście, jako że często jeżdżę właśnie w dalsze trasy, bardzo się podoba fakt, że auto jest pewne. Ta jednostka jest naprawdę niezniszczalna, jeżeli chodzi o BMW.
i mogę spokojnie wsiąść w auto w tej chwili i pojechać na 3-4 tysiące kilometrów szybkiej jazdy, wrócić, zmienić olej i będzie wszystko w porządku. I niczym się nie przejmujesz w międzyczasie. Tak, więc jeżeli chodzi o moc, na razie nie planuję jej podnosić. Chciałem sobie dorzucić skrzydło z tyłu, ale trochę się waham z decyzją, bo trzeba wiercić w klapie bagażnika, więc myślę, że może jak znajdę drugą klapę bagażnika w podobnym kolorze, to wtedy dopiero. I zastanawiam się nad zmianą opon. Tutaj co prawda są 4S-y, które są świetne do jazdy po drodze, ale myślę, czy może nie kupić sobie jakiegoś drugiego zestawu felki, nie wrzucić czegoś, co trochę lepiej by kleiło. To nie tak, że brakuje tutaj trakcji, ale mam świadomość, że gdyby były Ale jeszcze myślisz lepsze opony... o jeździe na fajnie. torze, czy raczej tylko takiej codziennej po mieście Właśnie, i wyjazd? jeżeli chodzi o jazdę codzienną po mieście, to realistycznie ten 4S i tak w zupełności wystarcza i nikt nie potrzebuje lepszej opony. Jeżeli 4S nie wystarcza, to problem jest z setupem samochodu, nie z oponą jako No taką. tak. Natomiast ja wiem, obecnie auto trochę ponad 1/3 swoich kilometrów przejeździło po przełęczach. Ja nie wiem, czy nie jest 40% realistycznie. Prawdopodobnie ten trend się utrzyma. W dalszym ciągu będę regularnie sobie wyskakiwał, żeby gdzieś pojeździć fajniej. I wtedy jednak czuć, że 4S jest świetną oponą, zwłaszcza jak się dogrzeje, ale mogłaby być jeszcze lepsza. Zastanawiam się nad Pilot Sportem Cup 2 na razie. To jest taki mój topowy wybór. Patrzyłem też na Nankangi, bo mają fajne modele, ale nie jestem pewien, czy to na pewno dobra opcja, bo wiem, że na mokrym radzą sobie dużo gorzej od Michelin. Więc to tak. Dobra, no to właściwie na początek tyle i przechodzimy w takim razie do sesji. Pierwsze zdjęcia, jeszcze przed zdjęciami z lampą, robię A7C2 i 50.1.2 G-Master z filtrem polaryzacyjnym kołowym. Czekając aż się trochę ściemni, wykorzystuję czas na zdjęcia detali tylko przy naturalnym świetle. Zazwyczaj do takich zdjęć używam jeszcze 85 lub czegoś szerszego jak 35 mm, ale tym razem nie było na to czasu. Staram się szukać ciekawej perspektywy, czyli zazwyczaj ustawiam aparat możliwie nisko i unikam robienia zdjęć z wysokości oka czy klatki piersiowej. Także jeszcze tu w prawo, w prawo, w prawo, w prawo. Dobra, poczekaj. Wykorzystuję elementy tła lub podłoża w taki sposób, żeby linie naturalnie kierowały wzrok w stronę samochodu i żeby nic nie odwracało od niego uwagi. Zawsze robię ujęcia bardziej ogólne, a później koncentruję się na detalach i wnętrzu. Słońce powoli zachodzi, więc czas na przygotowanie sprzętu do zdjęć z lampą błyskową. Zmieniam obiektyw na 24-70, bo w planach mam kalce ogniskowe około 35 mm, żeby wykorzystać dynamikę lokalizacji i nie kompresować zbyt mocno tła. Oczywiście znów korzystam z filtra CPL, żeby pozbyć się niechcianych odbić. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć szczegółowy materiał o wykorzystaniu tego filtra w filmowaniu i fotografii. Aparat ustawiam na statywie, co jest kluczowe przy zdjęciach, które będę składał z kilku kadrów. Bardzo ważne jest, żeby nie ruszyć aparatu nawet o milimetr, ponieważ później będzie problem z dopasowaniem. Teraz rozkładam lampę błyskową, jest to Godox AD400 Pro, która jest zasilana akumulatorem i mogę ją zdalnie wyzwalać bez zbędnych kabli. Szybki test, czy wszystko działa i możemy zaczynać. Najpierw redukuję filtrem odbicie na przedniej szybie auta, po czym ustawiam ekspozycję lekko niedoświetlając całość, żeby ujęcia z lampą błyskową kontrastowały z tłem. Z pośpiechu zrobiłem niestety jeden błąd, ale do tego wrócimy później. Następnie robię zdjęcia, doświetlając lampą poszczególne partie samochodu, żeby później złożyć wszystko w całość w Photoshopie. To, że jestem w kadrze na kilku zdjęciach, niczym nie przeszkadza. W części z obróbką zobaczycie, jak robię, że znikam ze zdjęcia. Dobrze jest używać pilota do wyzwalania migawki. Możemy korzystać też z aplikacji, ale nie jest to tak szybkie i wygodne. Jeśli nie macie pilota lub aplikacji, możecie wykorzystać kogoś znajomego do pomocy.
Finalnie wybrałem 6 zdjęć do zmontowania całości, ale zawsze lepiej jest zrobić więcej na zapas. Najgorzej jak po zgraniu zdjęć okazuje się, że czegoś brakuje. Gdy ściemniło się jeszcze bardziej, zmieniłem ekspozycję na ciemniejszą i znów musiałem zrobić rundę z lampą dookoła samochodu. Dodatkowo zrobiłem wersję z zapalonymi światłami i bez, żeby później mieć wybór. Teraz pora przejść do Photoshopa. Zaczynam od wywołania bazowego zdjęcia w Adobe Camera Raw, może być Lightroom, jak komu wygodniej. Wywołuję kolejne zdjęcia i nakładam na to bazowe. Ustawiam przenikanie warstwy na lighten, teraz tworzę maskę, którą wypełniam na czarno, przez to jej nie widać, a wszystko co zamaluję na biało staje się widoczne. Z tego zdjęcia biorę prawą część podłoża, tylną ćwiartkę auta i bok. Nogi widoczne w kadrze nie przeszkadzają, ich usunięciem zajmę się później. Ten proces powtarzam z każdym kolejnym zdjęciem. Z następnego zdjęcia biorę maskę, nadkole i lusterko. Teraz z innego ujęcia biorę lewą część podłoża i elementy zderzaka. Maskę i grill biorę z czwartego zdjęcia. Z piątego zdjęcia biorę felgi. Tutaj wykorzystam zdjęcie bez lamp, ponieważ światło błyskowe bez rozproszenia odbija się punktowo i z reguły na kołach wygląda najgorzej. Można też wykorzystać softbox, ale zajmuje to dużo czasu, a po wyciągnięciu detali i dopasowaniu temperatury barwowej z oświetlonego światłem zastanym, efekt jest wystarczający. Kolejny krok to czyszczenie kadru ze wszystkich rozpraszaczy i niepotrzebnych elementów. Używając wypełnienia, czyli Shift i F5 w trybie Content Aware, usuwam śmieci z ziemi oraz buty, które zostały widoczne z dwóch zdjęć. Jeśli narzędzie inteligentnego wypełnienia sobie nie radzi, używam narzędzia do klonowania. Następnie usuwam lampy uliczne, które zawsze przeszkadzają w tle. Kolejnym etapem jest czyszczenie auta z wszelkiego rodzaju punktowych rozbłysków i wszystkiego, co odbija się w lakierze, a nie wygląda najlepiej. Jest to dość nudne i zajmuje dużo czasu, ale warto. Teraz błąd, o którym wspominałem podczas robienia zdjęć. Z pośpiechu zapomniałem przestawić filtr polaryzacyjny, aby zniwelować odbicia na drzwiach kierowcy i na zdjęciu zostały nieciekawe odbicia lamp i sygnalizatorów. Trochę to frustrujące, ale jakoś muszę to przeżyć. Następnie usuwam niebieskie zabarwienie na wierzchni i dodaję trochę kontrastu. Teraz zabieram się za wyciągnięcie cieni, używając pędzla do maskowania. W pierwszej kolejności czarne elementy grilla, a następnie cały przód, ale już bardzo delikatnie, żeby nie przesadzić.
Lekko wyciągam jeszcze cienie z kół, po czym nieznacznie ściemniam niebo i gotowe. Teraz zobaczymy porównanie przed i po. Efekt jest chyba całkiem niezły. Dajcie znać, co myślicie. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie procesu obróbki lub jeśli czegoś nie wytłumaczyłem zbyt dokładnie, piszcie w komentarzach, a ja postaram się wszystko wyjaśnić.